Cześć, witam wszystkich z tej strony Anika. Dzisiaj przygotowałam dla Was oliwkowy sweterek na szydełku. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na tutorial i oczywiście podziękować, że Was przybywa i jest coraz więcej i że chcecie robić sweterki i nie tylko. Z góry Was serdecznie zapraszam i oczywiście zachęcam do zrobienia takiego sweterka. Ten sweterek jest troszeczkę inny. Po raz pierwszy wykorzystałam wzór, który będzie bardzo podobny do takiego wzoru na drutach i chciałam właśnie mieć taki podobny sweter na drutach, aczkolwiek jest on na szydełku. Zużyłam tutaj włóczkę firmy Drops Baby Merino Mix, kolorek 38. Ja chciałam mieć, to jest taki kolorek oliwkowy, chciałam mieć właśnie taki sweterek zielony. Gdy zatęsknię zimą za zielenią, to ubieram mój oliwkowy sweterek. I taki jest plan. Cały sweterek będę wykonywała na szydełku numer 3. Zużyłam około 11,5 takich motków, no więc wiadomo, trzeba się zaopatrzyć więcej, aczkolwiek też nie do końca, ponieważ ta włóczka się troszeczkę rozciąga i właśnie tym razem przygotowałam dla Was sweterek po wypraniu, jak on właśnie będzie wyglądał i zaraz Wam powiem, o co chodzi z tym rozciąganiem. Otóż przez to, słuchajcie, że ten sweterek jest robiony troszeczkę takimi oczkami, tutaj, zwłaszcza ten panel, przód i tył, takimi no dosyć ściśniętymi. Tak jak widzicie, tutaj te oczka są bardzo ze sobą tak złączone. To jest właśnie ten wzór, który chciałam, żeby był jako taki typowy na drutach. A ściągacz w ten sposób wygląda. To on, niestety ten sweterek mi się troszeczkę wyginał, wykręcał, tak, i był trochę niesforny i myślałam, że go nie ukończę. Ale nie poddałam się, słuchajcie, zrobiłam go, stworzyłam go i jestem bardzo zadowolona, zwłaszcza po wypraniu. Więc jeżeli Wasz sweter i robicie tak samo jak ja włóczką merino, będzie troszeczkę się wyginał, wyciągał i naprawdę będzie Was to bardzo denerwowało, to polecam go wykończyć i nawet zszyć, ponieważ po wypraniu on po prostu rewelacyjnie się mi ułożył i nie mam żadnych zagięć, nie mam niczego, jest rewelacyjny, zrobił się taki naprawdę elastyczny, mięciutki, fajny. Co go będzie wyróżniać, to właśnie to, że będzie miał inne rękawki. Rękawki będą takie troszeczkę lżejsze, z większym wzorem, luźno opadające właśnie na rączce. Też polecam sobie zrobić w miarę dopasowane, bądź nawet troszeczkę mniejsze, ponieważ po wypraniu mogą troszeczkę się wydłużyć. Oczywiście każde sweterki merino, czy każde sweterki z wełny musicie wiedzieć, że wiadomo, pierzemy ręcznie, delikatnie, nie wirujemy, suszymy należąco i wtedy mamy pewność, że sweterek zbytnio się nie rozszerzy. Aczkolwiek ja chciałam go trochę rozszerzyć i wydłużyć, więc po prostu go troszeczkę wyciągałam. No bo tak jak mówię, mój troszeczkę wyszedł zbyt ciasny i zbyt krótki. Ale na szczęście mamy wełnę, która się potrafi rozciągnąć, więc sweterek został ukończony i jestem z jego bardzo zadowolona, pomimo tego, że myślałam, że go już nie ukończę. Jeszcze dodatkowo choroba, która niestety mi się napatoczyła, uniemożliwiała mi nagrywanie tego tak w 100%, więc mam nadzieję, że to wszystko zrekompensuje Wam ten sweterek i pomimo, że tam czasem muszę niestety odkasłać, bardzo przepraszam, ale no niestety no musiałam zrobić ten sweterek i nagrać film, bo nie lubię nic nie robić. Słuchajcie, zachęcam Was do oglądnięcia całego filmiku, ponieważ zazwyczaj czasami coś zmieniam, czasami coś dodaję, jeszcze zawsze nie wiem, jak mi ten sweter wyjdzie, ponieważ robię go na bieżąco, nie mam drugiego takiego, zawsze zaczynam od pierwszego. Także jeżeli wprowadzam jakieś zmiany, to informuję na bieżąco. Ja Was serdecznie zapraszam na filmik i dziękuję, że oglądacie ze mną filmiki. Zanim Wam jeszcze pokażę, jak robić sweterek, to oczywiście podam Wam wymiary, jak wyszedł mój. Tak jak mówię, są to wymiary po wypraniu, czyli tak naprawdę to, co ja robię na bieżąco z panelu, to Wam pokazuję na bieżąco. Natomiast po wypraniu tutaj, pomiędzy paszkami, mam około 47, nawet do 48 cm. A jeżeli chodzi o długość, to tutaj tak, około 10 cm zajmuje mi ściągacz, natomiast sweterek ma około 51-52 cm, więc on nie jest jakoś zbytnio długi. To miał być taki sweterek do pasa, do joggerów czy do spódniczki. Natomiast po wypraniu ma taki wymiar. Przed wypraniem troszeczkę był właśnie węższy, troszeczkę krótszy. To nie było jakieś, słuchajcie, wielkie skrócenie, około 4-5 cm, które czasami naprawdę nam ratuje, nawet jeżeli ma być więcej czy mniej. Jeżeli chodzi o rękawki, to rękawki wiadomo, każdy będzie musiał dopasować sam. Mój ma około 54 do 55 cm.
W sweterku oczywiście robimy podkrój z przodu, z tyłu jest na płasko, z przodu jest podkrój i tutaj mam około 24 cm. Więc jeżeli odpowiada Wam taki rozmiar sweterka, to możecie robić taką samą liczbę oczek, a jeżeli nie, no to będziecie musieli zwymiarować, o czym Was poinformuję. Zanim pokażę Wam, jak będziemy robić sweterek, to przygotowałam dla Was właśnie już pierwszy panel. Jest to tył, ponieważ właśnie z tyłu nie będziemy robić tutaj żadnego podkroju na dekolt. I właściwie doradzam zrobić najpierw tył, ponieważ na tym panelu będziemy się wzorować, jak właśnie zrobić tutaj podcięcie z przodu. Więc jak już pokażę Wam, jak wykonywać przód, to wykonajcie sobie ten panel tylny. Jest on bardzo prosty, ponieważ po prostu będziemy przerabiać cały czas tą samą ilość oczek, którą sobie założyliśmy i nie będziemy tutaj nic zdejmować. Natomiast właśnie z przodu od pewnego momentu zdejmiemy sobie kilka oczek. I to w zasadzie też będzie zależało od Was, ile chcecie tych oczek zdjąć i jak bardzo chcecie mieć tutaj takie wgłębienie. Ale to powiem Wam później. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten sam panel, to wzór, choć uwielbiam ten wzór, no jest troszeczkę taki, powiedziałabym, bardzo rozciągliwy i no niefajny, jeśli chodzi o robótkę, bo może nam się właśnie troszeczkę tutaj wyginać i zaginać. I tak jak tutaj widzicie, tutaj również mi się zagina. Oczywiście po zszyciu sweterku i dopasowaniu dwóch paneli tego już nie będzie widać, więc tylko chciałam Wam uprzedzić, żebyście się po prostu tym nie przejmowali. Również tak samo na początku, kiedy nabierzemy sobie tę ilość odpowiednią oczek, zauważycie, że tu będziemy mieć o wiele więcej niż tu, ponieważ ten wzór troszeczkę się jednak ściąga, on jest taki ściągliwy. To jest po prostu naturalne. Natomiast możecie oczywiście na początku użyć mniejszego szydełka, na przykład 2,5 mm, a później po przerobieniu kilku rzędów przemienić na 3 mm. Ja oczywiście już przerobiłam ten panel, więc nie będę go zmieniać. Również następny zrobię tak samo, żeby po prostu symetrycznie dopasować tutaj. Ale jeżeli Wam to przeszkadza, na początek można użyć mniejsze szydełko, żeby tutaj zminimalizować różnicę. Natomiast po zszyciu i tak mi się to wszystko ładnie wyrówna, więc nie będzie śladu. Jeśli chodzi właśnie o sam wzorek, to tak jak widzicie, bardzo przypomina nam tutaj prawe oczko na drutach. Jednakże jak sobie porozszerzamy, to jest troszeczkę taki jeszcze rozciągliwy i wyłaniają nam się tutaj takie rzędy. I dzięki tym rzędom będę właśnie wiedziała, jaką szerokość mam zrobić kolejnego panelu. Będę sobie po prostu liczyła jak gdyby te podwójne rzędziki. I tak samo będę sobie tutaj wyznaczała, jak będę robiła dekolcik. Jeśli chodzi jeszcze o wymiary, ja na ten panel nabrałam 140 oczek, z czego przeznaczyłam 30 aż na sam ściągacz, żeby właściwie tak troszeczkę ustabilizować ten wzór, żeby tak nie wariował. I 30 oczek dało mi około 10 cm. Natomiast 110 oczek przeznaczyłam już tutaj na ten wzór. I tutaj dało mi to około 44 cm, czyli taka docelowa moja długość sweterka to jest około 54-53. On się jeszcze rozciągnie, ja robię z włóczki merino, więc podejrzewam, że ona się jeszcze ciut rozciągnie. Jeżeli będziecie robić z czegoś innego, to musicie po prostu sami sobie dopasować włóczkę do tego wzoru i zobaczyć, jak się właściwie zachowuje. Jeżeli chodzi oczywiście o szerokość, to szerokość możemy sobie w każdej chwili sobie ustalić, ponieważ będziemy robić góra-dół, więc szerokość robimy sobie po prostu dalej. Ja tutaj przy samej górze mam około 47 cm, natomiast ściągacz ściąga trochę tą robótkę, więc jak już widzicie, on tutaj nam się tak troszeczkę wykrzywia. On tutaj ma około 39-40, ale też się jeszcze rozszerza, więc spokojnie sweterek się zmieści. Czyli co? Zabieramy się tak naprawdę za drugi panel. Ten już jest gotowy i pokażę Wam właśnie, jak zrobić ten pierwszy panel, drugi przód. Oczywiście będziecie musieli sobie sami zwymiarować, ile potrzebujecie, jaką długość potrzebujecie, bo szerokość można robić dalej, natomiast długość trzeba będzie sobie zwymiarować poprzez właśnie zrobienie sobie jakiejś próbeczki, próbki tego wzoru. Doradzam zrobić sobie większą próbeczkę, bo tak jak mówię, wzór troszeczkę się tutaj nam ściaśni, więc nawet jeżeli założymy przy tych pierwszych rzędach, że mamy taką długość, to musimy brać jeszcze poprawkę 2-3 cm, bo może nam się po prostu jeszcze tutaj ściaśnić. Dobrze, czyli zabieramy się za panel przód. Czyli naszą pracę zaczniemy od nabrania sobie odpowiedniej ilości oczek. Czyli tak, zrobimy sobie pętelkę podstawową w ten sposób, zaciśniemy, zmniejszymy sobie oczko i będziemy nabierać oczka.
Ja, tak jak mówiłam, nabiorę 140, natomiast tutaj chcę Wam tylko pokazać próbeczkę, ponieważ ja już zaczęłam sobie robić drugi panel, a dla mnie każdy centymetr się tutaj liczy. Niestety nie miałam czasu nagrać filmiku, więc po prostu osobno pokażę Wam, jak wykonywać wzór. Natomiast później będę kontynuowała już sobie na tym moim drugim panelu. Czyli po prostu Wy nabieracie sobie taką liczbę oczek, jaką sobie już później zwymiarujecie. Na początek pokażę wzór, a Wy będziecie musieli sobie przerobić próbkę i później nabrać odpowiednią liczbę oczek. Ja nabiorę sobie powiedzmy tutaj 140, natomiast nabiorę sobie troszeczkę mniej, żeby właśnie pokazać tylko, jak będzie wyglądał wzorek. Nabiorę sobie troszeczkę oczek i mam już nabrane moje oczka i jeżeli nabierzemy już odpowiednią ilość oczek, robimy sobie zawsze jeszcze jedno dodatkowe, które będzie tylko oczkiem brzegowym, nie wliczanym do wzoru. I standardowo, tak jak ja zawsze robię, pracuję na łańcuszku z tyłu, czyli ten tutaj przodzik sobie wywijam i dopiero będzie mnie interesowała tutaj ta pęteleczka. Tu jest moje pierwsze oczko, które pominę, a tu jest moje właśnie po drugie oczko. I robię tak, zaczynam już od razu od ściągacza, czyli w tym momencie przechodzę na wzór ze ściągacza. Będą to oczka ścisłe nawijane. Pierwszy rząd zawsze wygląda troszeczkę inaczej, więc robię narzut, wbijam się tutaj w tą tylną pętelkę, przeciągam włóczkę i przeciągam przez 2. Narzut, wbijam się tutaj, przeciągam włóczkę i przez 2. I w ten sposób trzeba przerobić tyle oczek, ile wyznaczyliście sobie na ściągacz. Ja w tym momencie robię próbkę, ale powinnam przerobić 30 takich oczek. Przerobię tylko kilka tutaj rzędów i oczywiście trzeba będzie sobie tutaj wybrać jakiś znacznik, jakąś agraweczkę czy znacznik, żeby sobie zaznaczać właśnie to przejście, ponieważ robimy od razu ściągacz, to żeby nam się nic nie pomyliło, można sobie przygotować znacznik. Czyli przerobiłam sobie właśnie kilka rzędów, tak jak mówię, tu powinno być 30 oczek, tak jak tutaj mój ściągacz. I wbijam sobie tutaj właśnie, zahaczam o jakieś oczko, tutaj ostatnie, znacznik, żebym wiedziała, wracając, gdzie zaczyna się mój ściągacz. Następnie będę tutaj zmieniała wzorek, już przechodzę do tej części, więc będę robiła tutaj półsłupki nawijane, czyli zrobię znowu narzut, wbijam się tutaj też w tą środkową pęteleczkę, w ten sposób i przeciągam narzut, wbijam się, znowu narzut i przeciągam przez 3. Tutaj ten pierwszy łańcuszek będzie troszeczkę inny, takich standardowych. Później Wam już pokażę, jak będzie wyglądał wzorek. Czyli tutaj do końca robimy sobie półsłupki nawijane. W ten sposób przejdę do końca i pokażę Wam, co dalej. I jestem sobie już na końcu. Tak naprawdę będzie to góra naszego sweterka, ponieważ tu robimy ściągacz, to jest dół. Tak jak mówię, to jest moja próbeczka. Czyli tak, słuchajcie, to będzie ogólnie nasza prawa strona. I zawsze na prawej stronie będziemy robić tutaj półsłupki nawijane, natomiast na lewej stronie będziemy robić inaczej. Wzór na ściągacz zawsze będzie taki sam. Będziemy się bijać tak samo półsłupkami nawijanymi, oczkami ścisłymi nawijanymi i on jest dwustronny. Po prostu będziemy się wbijać w tylną pętelkę i będzie dwustronny. Natomiast wzór tutaj, ten podstawowy na sweterek, jest jednostronny, więc łatwo Wam będzie odróżnić, która strona jest prawa, która jest lewa. W tym momencie ja już wiem, że to, co tutaj przerobiłam, będzie moją prawą stroną, bo zaraz zobaczycie, jak zacznie się układać wzorek. Czyli tak, standardowo jak zawsze robimy oczko brzegowe, które nie wliczamy, przekładamy robótkę i teraz słuchajcie, zarówno jak i tutaj ważne jest, żebyście robótkę przekładali zawsze tak samo, bo dzięki temu, o ile na górze nie jest jeszcze to ważne, ale tutaj na dole będzie widać, jak przekładaliście. Jeżeli zaczniecie raz przekładać na prawo, raz na lewo, to zacznie Wam się tutaj tworzyć troszeczkę inny wzorek, więc już od razu uprzedzam, że jeżeli macie tendencję do przekładania tak, to róbcie tak. Jeżeli natomiast wywijacie tutaj w tą stronę, to w tą stronę cały czas się trzymajcie. Ja tutaj wywijam sobie, jak kończę w ten sposób, jest mi prościej i zachowuje się taki ładniejszy wzorek. I tutaj na tej lewej stronie będziemy robić w ten sposób narzut. Tu również będą oczka ścisłe nawijane, ale będziemy wyszukiwać takiej pęteleczki. Tu mamy ogólnie całe oczko. Tu, jak sobie zauważycie, to jest całe oczko. Natomiast właśnie nie interesuje nas żadna niteczka z tego oczka, tylko tutaj ta taka najbardziej widoczna z naszej tutaj przedniej strony. Czyli zahaczam o nią
przekładam włóczkę i przekładam przez 2. I znowu zahaczam, narzut, przekładam przez i przez 2. Czyli to będą takie oczka ścisłe nawijane w taką najbardziej tutaj wystającą pęteleczkę. Nawet nie jest to pęteleczka z żadnego oczka, tylko z poprzedniego narzutu. Więc w ten sposób tutaj będziemy zawsze wykonywać lewą stronę. Jak już będziecie na lewej stronie, to przerobiamy tutaj właśnie oczka ścisłe, wijane w taką pęteleczkę. I dzięki temu już tutaj możemy zaobserwować, że właśnie tworzą nam się takie pierwsze łańcuszki, oczka. Dobrze, słuchajcie, oczywiście ten wzór przerabiamy do momentu, kiedy mamy znacznik, czyli ja przerobię sobie do znaczniku i zaraz Wam pokażę, co dalej. I jestem już tutaj w tym miejscu, gdzie jest mój znacznik. Tu mam jeszcze jedno ostatnie oczko, bo widzę tą pęteleczkę tutaj i przerabiam ją w ten sposób. Natomiast tutaj właśnie, jak zauważycie, zahaczyłam sobie całe tutaj oczko i właśnie teraz będziemy się tutaj inaczej wbijać. Wyciągam sobie ten znacznik w ten sposób i tutaj również będziemy robić oczka ścisłe nawijane, ale będziemy się tutaj wbijać w inną pęteleczkę. Tym razem w tą taką ostatnią, na końcu, czyli jak gdyby już z oczka, tu mamy pierwszą, drugą, a nam chodzi o ostatnią. I to będzie właśnie wzór na cały ściągacz, cały czas taki sam, więc tutaj bardziej musimy uważać na wzór właśnie tego głównego naszego panelu. Natomiast ściągacz jest po prostu prościuteńki. I tak sobie robimy do samiutkiego końca. Oczywiście ja tutaj już nie zaznaczyłam, ale ja Wam doradzam jak najbardziej od razu sobie zahaczać, ponieważ wtedy mamy pewność, że nie porobimy innego ściągacza niż takiego, co sobie założyliśmy. Tak jak mówię, no to jest moja próbka, więc nie jest to jakieś ważne, ale właśnie w ten sposób jest prościej. Tak samo prościej jest zaznaczać sobie tutaj na końcu, bo to oczko też nam będzie troszeczkę uciekać i żebyśmy mieli pewność, że wbijamy się w odpowiednie miejsce. Jak tylko macie znaczniki, to sobie pozaznaczajcie. Ja zaraz pokażę na końcu. I tutaj na końcu oczywiście zbiorę sobie całe oczko, czyli znowu robię narzut i zabieram sobie całe oczko. I w tym momencie właśnie fajnie by było, jakbyście sobie również zaznaczali tutaj po przerobieniu następnego rzędu to pierwsze oczko. Czyli tak, robię znowu narzut i zawracam w tą stronę. I tutaj również taki sam wzór jak poprzedni, czyli tutaj w tylną pętelkę, w ten sposób i przekładam. I właśnie tutaj tworzy nam się takie oczko, które właśnie dobrze by było sobie pozaznaczać, żeby go później nie szukać. Takie dwie pęteleczki można zaznaczyć, ponieważ na końcu się wbijamy w całe oczko. I ten sam wzór znowu robimy do momentu, kiedy dojdziemy do naszego kolejnego znacznika. I jestem sobie już przy moim znaczniku. Oczywiście tutaj znacznik mi wyznaczał, że mam jeszcze przerobić sobie tutaj ściągacz. Więc pamiętajcie, czy znacznik Wam wyznacza w miejsce, w którym przerabiacie ściągacz, czy końcówkę właśnie poprzedniego wzoru. Mój zawsze wyznacza, że zaczynam ściągacz, czyli jeszcze sobie tutaj zaznaczam. I słuchajcie, jesteśmy na prawej stronie, bo tak jak widzicie, już tutaj nam się ładnie wzór formuje. I na prawej stronie robimy półsłupki nawijane, czyli tak jak zaczynaliśmy właśnie na łańcuszku, z tym, że tutaj będziemy się wbijać też w tylną pętelkę, czyli podobnie jak na ściągaczu. Czyli robimy narzut, wyszukujemy sobie tej pęteleczki tutaj, takiej ostatniej, wbijamy się jak gdyby od góry w środeczek i dzięki temu zahaczymy. Narzut i przez 3. Narzut, wbijamy się od góry, zahaczamy, przekładamy i przez 3. I to jest wzór na prawą stronę. Czyli na lewej stronie robimy cały czas oczka ścisłe, tylko inaczej się wbijamy, z narzutem oczywiście. Przy ściągaczu wbijamy się w pierwszą pętelkę, tylną, przepraszam, a przy wzorze głównym wyszukujemy sobie tutaj taki, która nam tutaj powstanie po przerobieniu tego wzoru. Natomiast właśnie na prawej stronie ściągacz się nie zmienia, ale zmienia się tutaj środeczek. Robimy zwykłe półsłupki nawijane tutaj w tylną pęteleczkę. Mam nadzieję, że nie zamieszałam za bardzo, ale to Wam wyjdzie. Zobaczycie, jak zaczniecie robić. Ja znowu przerobię do końca i jeszcze raz pokażę. I przerobiłam sobie już do końca. I oczywiście na końcu również możemy tutaj zrobić sobie w całe oczko lub w tylną pętelkę, jak Wam jest wygodniej. W zasadzie to nie ma jakiegoś znaczenia, bo i tak będziemy tutaj zszywać sweterek. Ważne jest tak naprawdę tutaj na końcu, żebyśmy sobie ładnie krawędź robili, bo to będzie ściągacz i tutaj właśnie będzie wszystko widać.
Dobrze, słuchajcie, czyli to mamy prawą stronę, więc oczywiście robimy oczko, znowu brzegowe i przechodzimy na lewą stronę. I na lewej, tak jak mówiłam, znowu robimy oczka ścisłe nawijane w tą pęteleczkę, w ten sposób. I robimy tak znowu do momentu, gdzie mamy nasz znacznik, a tam dalej robimy oczka ścisłe nawijane, ale wbijane w tą tylną pęteleczkę. I to w zasadzie jest właśnie cała filozofia tego wzoru, czyli pamiętać, gdzie się widzi, jak tutaj na tym panelu takim najgłówniejszym. Natomiast ściągacz jest bardzo prosty. Słuchajcie, tak jak mówiłam, będę robiła teraz panel, tutaj kończyła ten panel właśnie przedni i zatrzymam się w miejscu, gdzie będę starała się właśnie zmniejszyć troszeczkę te oczka właśnie na dekolcik, więc jak już przerobię część, to Wam pokażę, jak będę sobie profilowała ten nasz dekolt. Ja już doszłam tutaj do miejsca, gdzie będę profilowała dekolt i właśnie się tutaj zatrzymuję, żeby pokazać Wam, jak sobie właśnie zrobić to wycięcie i też w zależności od tego, czy chcecie, żeby było dosyć duże, czy malutkie. Więc ogólnie, jeżeli macie już zrobiony tylny panel, tak jak mówiłam, zacznijcie od tylnego panelu, bo będzie po prostu prościej nam sobie rozplanować przedni panel i rozplanować sobie właśnie dekolt. Czyli tak, słuchajcie, mi tutaj takich, tak jak mówiłam, będę się sugerowała tutaj takimi podwójnymi rzędami i będę traktowała to jako ten jeden rząd, ponieważ jak sobie właśnie rozszerzycie, je tutaj widać, że one są tak ze sobą złączone. I takich właśnie podwójnych rzędów mam 54. U mnie tyle wyszło, natomiast u Was, no wiadomo, każdy robi pod siebie. Trzeba sobie właśnie teraz znaleźć połowę. Ja akurat mam parzyste rzędy, więc nie będę miała stricte połowy, ale to nie ma znaczenia, ponieważ i tak chodzi tylko o to, żeby sobie równo rozplanować sweterek. Czyli tak, trzeba sobie zostawić część tutaj na ramionach, gdzie będziemy zszywać. Później wyznaczać, ile chcemy zdjąć oczek, w ilu rzędach, ile ewentualnie możemy dalej zdejmować i to samo dojść do połowy swetra, zrobić kolejne na prosto i znowu dodawać oczka i przerobić tutaj dalej. Ja sobie postanowiłam, że nie będę robiła zbyt dużego wykroju, że w zasadzie z jednej strony mój wykrój będzie o 5 oczek mniej, czyli nie będzie taki dosyć duży, ponieważ ja wolę takie zmniejszone właśnie podkrojami, natomiast Wy możecie robić tak naprawdę nawet do połowy swetra i później zwiększać, czyli ten dekolt może być naprawdę taki większy. Jak to zrobić? Po pierwsze, ja sobie wyznaczyłam, że u mnie z jednej strony będzie takich 14 całych rzędów, które będę zszywała na ramionach. Następnie kolejne tutaj 5 moich rzędów to będą rzędy, w których ja będę skracała, ponieważ skracać będę tylko z jednej strony, więc jest rząd tam i z powrotem, czyli rząd na lewej stronie będzie właśnie skróceniem i na prawej przerobieniem. Dlatego to jest jeden rząd, czyli mając 5 takich rzędów, tu będzie o 5 oczek mniej. Następnie przerobię sobie 16 na prosto i znowu 5 rzędów przerobię sobie podwyższając tutaj oczka. I kolejne 14 właśnie zostawię już tutaj na ramionka, jak już dojdę do podwyższonego. I właśnie też Wam tak doradzam sobie rozplanować, ponieważ wtedy łatwo nam przypilnować, żeby wiadomo, drugi panel był taki sam. To będzie bardzo proste, bo jak zauważycie, zatrzymuję się tak jak teraz w 14 rzędzie i będę przerabiała na lewo, na lewej stronie, skracała oczka. I właśnie tak jak po każdym takim rzędzie można sobie właśnie zaznaczać, że tu zmniejszyłam o jedno, tu o kolejne i liczyć sobie właśnie te oczka. Ja też nureczki sobie tu zostawiłam, chociaż to jest tylny panel, później je ściągnę, ale one będą dla mnie takie pomocnicze, żebym wiedziała, jak sobie rozplanowałam. Oczywiście, jeżeli zaczniemy robić i w trakcie nam się spodoba, żeby ten podkrój był większy, tak jak mówię, można sobie go zwiększać i iść dalej, nawet do połowy, i później dorabiając tyle samo oczek, co zdjęliśmy. Ważne, żeby nam wyszło tutaj tyle samo. I wiadomo, mniej więcej wyśrodkowany ten dekolt. No mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. I oczywiście teraz pokażę Wam, jak będziemy zdejmować te oczka. Czyli tak, mam przerobione sobie 14 tutaj moich rzędów, tak jak założyłam. I tutaj jest mój 14 rząd, w tym miejscu. Całe te dwa. Natomiast musimy zakończyć robótkę tutaj, na prawej stronie i u góry. I tak naprawdę tutaj już jest połowa pierwszego naszego rzędu, ponieważ ten właśnie prawy rząd tworzy nam tutaj jeden wzorek. Czyli wracając, będziemy skracać. Ja będę skracała w ten sposób, że dochodzę tutaj właśnie do końca, do ostatniego oczka. Wiem, że można je pomijać i robić na nowo od momentu pominięcia, ale wtedy to są takie schodki, nie jest ten taki ładnie wyprofilowany dekolt, więc ja wolę je po prostu nie pomijać, a przerobić. Czyli po prostu robię sobie znowu oczko brzegowe i tutaj w miejscu, kiedy miałam
Tutaj chyba przerobiłam sobie zwykły półsłupek, bo to od razu można zauważyć. Ja się tutaj wbijałam tylko w tylną pęteleczkę, czyli robię sobie zwykłe oczko brzegu i w tym momencie wyszukuję te 2 pierwsze oczka i przerabiam jako jedno, czyli narzut, tym samym wzorem wbijam się raz, wbijam się 2, przerobię sobie jako właśnie tutaj jedno i następnie przekładam przez 2. Czyli to jest moje po prostu pierwsze tak naprawdę tutaj już zmniejszenie. Można sobie je tutaj zaznaczyć. Ono będzie tutaj widoczne, ale tak jak mówię, jeżeli lubicie zaznaczać, żeby Wam się nic nie pogubiło, to jak najbardziej zaznaczamy. I oczywiście dalej przerabiamy już bez zmniejszenia do końca. W ten sposób idziemy do samego końca i pokażę Wam, jak będzie wyglądało, jak przerobię lewą stronę i dojdę tutaj do prawej strony. I jestem już tutaj w ostatnim oczku, które było właśnie przerobione z 2 i tutaj również robię sobie zwykły półsłupek nawijany przez tutaj 2 pętelki, całe oczko, robię oczko brzegowe, odwracam na lewą stronę i tutaj znowu skracamy, znowu odejmujemy oczko w ten sam sposób, robimy narzut, przekładamy przez jedno, przez drugie, przekładamy włóczkę przez oba i przez nasze 2 oczka z szydełka. I mamy kolejne zmniejszenie. I tak, słuchajcie, właśnie robimy dotąd, dopóki chcecie. Ja też jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało, więc na razie tak założyłam sobie, ale zobaczymy, czy moje założenie jest dobre. Przerobię sobie kilka takich właśnie, tak jak mówiłam na początku, 5 rzędów zmniejszających i zobaczę, czy tyle mi wystarczy. Oczywiście już tutaj sobie zaznaczyłam ten 15 rząd, w którym zaczęłam zmniejszenie, żebym miała pewność, że po prostu wszystko mi się zgadza. I również Wam radzę po ostatnim zmniejszeniu sobie zaznaczyć. Wiadomo, że nie możemy przekroczyć połowy tego zmniejszania. Musimy dojść do połowy i dopiero możemy albo robić symetrycznie lustrzanym odbiciem, tak jak robiliśmy, albo cały czas zwiększanie, w zależności od tego, jaką metodę wybraliście. Dobrze, czyli ja robię dalej, zmniejszam sobie może 5, może 6 rzędów, zrobię na płasko i pokażę Wam tutaj w tym miejscu właśnie teraz później, jak zwiększać te oczko, czyli już nie będę się łączyła wcześniej, ponieważ to jest wszystko to samo i tu tak naprawdę trzeba zobaczyć tak naprawdę, jak się Wam układa dekolcik. Wzór się troszeczkę zawija i kręci, ale ja sobie to wszystko wyprostuję, jak będę zszywała, więc na razie się tym w ogóle nie przejmuję. Robimy dalej. Przerobiłam sobie już część mojego tego panelu przód i zatrzymałam się w miejscu, w którym będę już zwiększała, czyli mam przerobione zmniejszenia prosto i teraz będziemy przerabiać z powrotem zwiększenia. Tak jak mówię, u mnie tutaj to wycięcie nie jest zbyt duże, nie jest też zbyt na razie widoczne, ponieważ cała robótka się zawija, ale oczywiście to nie jest żaden problem, bo będziemy sobie tutaj ładnie wykańczać i naprawdę nie będzie śladu po tych zagięciach. Chciałam natomiast właśnie pokazać, jak będziemy sobie zwiększać. Zwiększać będziemy tak samo, jak zmniejszaliśmy, czyli dokładnie zatrzymujemy się tutaj na górze, z prawej strony, przerabiając już jak gdyby jedną część właśnie z tego podwójnego naszego rzędu i tak samo robimy oczko brzegowe i tutaj zamiast właśnie przerabiać oczko jedno, zrobimy w tym 2 oczka, czyli narzut, zrobimy pierwsze oczko, raz i jeszcze raz wbijamy się w to samo miejsce, robiąc drugie oczko. Czyli tak naprawdę z jednego oczka muszą nam powstać 2 i w ten sposób będziemy zwiększać. Oczywiście to zależy właśnie od Was, jakie Wy sobie zrobiliście dekolt, ile musicie tych zwiększeń zrobić i następnie oczywiście, kiedy już zrobimy wszystkie zwiększenia, trzeba wykonać symetrycznie drugą część tutaj bez żadnych zwiększeń na rękawek. I jak ja skończę robić moje zwiększenia i mój rękawek, skończę dokładnie ten panel, to pokażę Wam następny etap naszego sweterka. Skończyłam już przerabiać mój drugi panel przedni i zatrzymuję się tutaj w tym miejscu, żeby Wam pokazać, że właśnie panel kończymy na górze, czyli jak gdyby dodatkowy taki rządek łańcuszka, żeby moglibyśmy fajnie sobie właśnie ten sweterek zszyć. I tutaj sobie właśnie zostawiamy włóczkę. Następnym etapem będziemy sobie zszywać tutaj ramionka. Oczywiście, tak jak widzicie, u mnie też się wszystko tutaj zawija, ale spokojnie,
to jeszcze jest praca nieskończona i dopiero po wykończeniu będzie wszystko fajnie wyglądało. Natomiast ja bym właśnie chciała pokazać, jak ja tutaj wykończyłam. I ja postanowiłam skorzystać już z metody, którą już pokazałam na moim kanale. Takie łączenie właśnie ramion. Mi się to właśnie bardzo podoba. Jest takie dosyć nietypowe, fajne. No i też wzorek ładnie się schodzi. Nie będę tutaj pokazywać tego, ponieważ no, filmik trwał o dodatkowe pewnie 10 do 15 minut dłużej. Jeżeli chcecie skorzystać z takiego zszywania, to zapraszam Was na mój filmik. Jest to dokładnie sweterek w pasy i tam jest właśnie osobny filmik 10-11 minutowy, jak sobie wykonać taki wzorek. Ja Wam tylko powiem, że naprawdę jest fajnie i szybko się szydełkiem zszywa i polecam. I jeszcze oczywiście, jeśli chodzi o to tutaj zagięcia, to tak jak już widzicie, po zszyciu właśnie tego sweterka już zaczyna się to wszystko fajnie tutaj układać. W zależności też o jakiej włóczki Wy użyjecie. Ja użyłam merino, więc ona mi przy tym akurat wzorze troszeczkę zniekształca te panele, ale dzięki temu, że mam tutaj krawędź co do oczka, taką samą, to po prostu przy zszywaniu będę sobie prostowała. I tu właśnie jeszcze raz przypominam o tym, że jak będziecie zaczynać robić te panele, to zacznijcie sobie od mniejszego szydełka przez pierwsze, nie wiem, 3 tutaj takie rzędy, bo dzięki temu unikniecie tego, co ja tutaj mam, takiej nadprodukcji tego tutaj, no bo wzór się jednak troszeczkę ściaśnił. Dlatego ja to zostawiłam, bo już miałam trochę więcej przerobione panelu i nie lubię pruć swojej pracy, a Wam polecam po prostu zacząć od mniejszego szydełka. Ja tutaj, tak jak pokażę Wam jeszcze, jak będę tutaj zszywała, mam równe oczka, więc wszystko i tak powinno mi się wyprostować. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o drugie ramię, ja Wam mogę tylko szybciutko jeszcze pokazać, jak ja tutaj będę robiła ten łańcuszek. Natomiast cały dokładny opis jest właśnie w tym filmiku, więc zachęcam do niego, jeżeli chcecie skorzystać z takiego sposobu zszywania, a jeżeli nie, no to wiadomo, możecie wywinąć sobie na lewą stronę i zszyć tak, jak potrzebujecie. Oczywiście zszywamy taką ilość, jaką sobie tutaj zaznaczyliście. Ja cały czas mam te niteczki, żeby mi się właśnie nie pomyliło z jednej i z drugiej strony, żebym po prostu zszyła moje 14 rzędów, więc będę 14 takich oczywiście podwójnych, więc będę starała się po prostu zachować taką samą właśnie ilość z jednej, jak i z drugiej strony. I już Wam pokazuję, jaką chodzi o samą technikę wbijania się tutaj tego łańcuszka i tworzenia łańcuszka. Więc tak, na tym panelu mam tutaj trochę włóczki, ponieważ zostawiłam sobie dłuższy kawałek, to jest właśnie tu, gdzie kończyłam, więc po prostu wykorzystam tą włóczkę w ten sposób. Przełożę sobie szydełko jak gdyby od tej strony tutaj, w pierwsze takie oczko i zrobię sobie o taką tenteleczkę. Oczywiście można dołączyć nową, nie ma problemu, w zależności jak Wam pasuje. I tutaj słuchajcie, jeśli chodzi o sam łańcuszek, wybrałam sobie trochę mniejsze szydełko, 2,5 mm. I tutaj będę robiła łańcuszek na takich oczkach tutaj, tych podwójnych. Czyli tak, przebijam się w pierwszym rzędzie, szukam tego oczka, które tutaj tworzyło mi rząd, i robię sobie oczko ścisłe w ten sposób. I znowu z drugiego rzędu również zabieram sobie to oczko i kolejne oczko. I znowu z tego kolejnego rzędu tutaj zabieram sobie oczko całe i przekładam następne oczko. Czyli tak, tutaj technikę mam taką, że po prostu wbijam się w te tutaj gotowe już oczka w każdym rzędzie. Mam przerobione. Ważne jest też, żebyście się wbijali tak samo, na takim samym właśnie poziomie, czyli jeżeli wybieramy sobie te oczka, to żebyśmy cały czas wybierali te same oczka. W ten sposób, czyli tak, biorę jedno oczko z tego rzędu, z tego rzędu, z tego rzędu, z tego rzędu. I fajnie, jakbyście właśnie mieli taką samą liczbę oczek na tym panelu, co na tym. Oczywiście tu mam panel z tej strony, łatwiej mi jest zrobić z tej krawędzi, natomiast kiedy odwrócicie sobie, no to będzie tak zwana lewa strona, więc musimy po prostu sobie zacząć od tej strony i iść w tą. W zależności jak Wam jest wygodnie, czy jesteście praworęczni, czy leworęczni, to wiadomo, od Was zależy, jak Wam jest wygodnie. No i cały sposób łączenia tego łańcuszka jest właśnie tam pokazany, więc jeśli chcecie tak kontynuować ten wzorek, to zapraszam tam. A ja zszyję sobie ramionka i zajmiemy się za wykończenie dekoltu, żeby już nas nie denerwował, i później zajmiemy się rękawkami.
Ja już zszyłam sobie 2 moje rękawki. Teraz właśnie możecie przymierzyć na siebie ten sweterek i zobaczyć, czy faktycznie odpowiada Wam taki dekolcik. Mój już tutaj pomału zaczyna wyglądać lepiej. Już te wszystkie zaginięcia się gdzieś tam zniwelowały. Natomiast u mnie tutaj dziurka, ten otwór na ten dekolt w tym momencie ma około 25 cm. Ja już przymierzyłam, ten taki będzie odpowiedni. Następnie zajmiemy się tutaj właśnie wykończeniem. Ja będę korzystała z metody łańcuszkowej, bardzo często właśnie używam jej do wykończeń, ponieważ wtedy bardzo ładnie wygląda wykończenie i jest takie estetyczne. Więc tak, zabierzemy się do pracy. Żeby wykonać taki łańcuszek, wezmę sobie mniejsze szydełko, żeby mi się lepiej właśnie przewijało, czyli 2,5, tak jak poprzednio właśnie przy ramionkach. Zrobimy sobie pętelkę podstawową w ten sposób i będziemy tutaj dookoła przerabiać sobie łańcuszek. Oczywiście musimy wybierać sobie dogodne dla nas tutaj miejsca. Zaraz Wam pokażę. Czyli tak, zaczniemy sobie gdzieś tutaj z jednego boku i najlepiej w miejscu, w którym widzimy od razu, gdzie mamy tutaj taki ten podwójny rządek. Czyli ja sobie właśnie przejdę w tym momencie, gdzieś tutaj zacznę, żeby mi było łatwiej później zabrać cały taki łańcuszek. Czyli tak, wbijamy sobie szydełko w dowolnym tutaj miejscu, przepleciemy sobie właśnie teraz tą pęteleczkę w ten sposób i zrobimy pierwsze oczko łańcuszka. W ten sposób. Później będziemy wyszukiwać tutaj takich oczek. Dokładnie tak samo jak robiliśmy właśnie przy tych krawędziach, jeżeli korzystaliście. Będę starała się wbijać tylko właśnie w te oczka, idąc symetrycznie, znaczy tak naprawdę za wzorem, ponieważ tutaj były zmniejszenia, zwiększenia. Musimy iść tak, jak właśnie prowadzi nas tutaj ten wzorek. Z tyłu oczywiście będzie prościej, będzie równo, natomiast ten przód tutaj musimy sobie jakoś wyodrębniać te oczka w ten sposób. Czyli zawsze wbijam się w te oczka tutaj, które ładnie mi się tutaj układają. Tak jak widzicie, w ten sposób sobie je powybieram i zrobię sobie takie dookoła łańcuszek. W ten sposób będzie to wyglądało, naprawdę będzie ładne połączenie. Ja przejdę sobie dookoła, pokażę Wam, jak tutaj mi wyszło i pokażę, co dalej. Ja już przerobiłam sobie mój łańcuszek dookoła, w ten sposób właśnie będzie on wyglądał. I tutaj właśnie na bokach również staramy się zebrać, wyszukać jakieś niteczki, pętelki, żeby sobie tu ładnie zaokrąglić. I znowu jestem tutaj już na początku, w tym miejscu. I tu Wam właśnie pokażę, że tu po bokach po prostu zebrałam sobie te 2 pętelki z mojego właśnie wzoru i zrobiłam sobie również oczko ścisłe. Jeżeli dojdziecie już tutaj do początku, gdzie było pierwsze oczko, oczywiście łączymy je z tym pierwszym tutaj naszym. Trzeba się wbić w niego, przeciągnąć włóczka i połączyć sobie łańcuszek. Następnie będziemy wykonywać już ścieg. Ja sobie założyłam, że mój dekolt będzie miał taki sam ścieg, co tutaj na dole, wszystkie ściągacze, więc będę po prostu robiła bardzo podobnie. Jeżeli Wy chcecie jakiś inny i umiecie już sobie stworzyć własne, to oczywiście skorzystajcie z Waszej wyobraźni i róbcie tak, jak Wam wygodnie. Ja będę robiła teraz 15 oczek do góry, ponieważ będę ten ścieg troszeczkę zawijała, więc zrobię jak gdyby połowę tego, co tutaj jest, a później będę chciała go zawinąć na pół, żeby ładnie się właśnie prezentował. Na razie będę robiła szydełkiem 2,5 mm, no chyba, że to będzie za ciasno, to sobie zamienimy. Czyli zaczynamy od tego miejsca, gdzie połączyliśmy sobie 2 oczka i robię 15 oczek do góry. Raz, 2, 3, 4. I 16 oczko będzie oczkiem brzegowym, w ten sposób. I znów odwracam sobie mój łańcuszek, pomijam sobie to oczko brzegowe, robię narzut i robię ten sam wzór, który robiliśmy na ściągaczu. Na początek musimy oczywiście przejść przez łańcuszek podstawowy, więc będzie po prostu na razie tylko wbijanie się tutaj w tą tylną pętelkę łańcuszka i przejdę tak sobie tutaj do końca w ten sposób. I już przerobiłam sobie 15 oczek w
ten sposób. Nie zapominajmy, że mamy tutaj to pierwsze 15, które właśnie robiliśmy na początku jako oczko łańcuszka. Następnie będziemy tutaj zahaczać o ten tutaj nasze pierwsze oczko, które robiliśmy łańcuszka. Może pierwsze być troszeczkę ciężko się wbić, a trzeba się tutaj wygimnastykować. Następne już będą na pewno kolejne, łatwiej się przebijały. Czyli przeciągamy raz i znowu w kolejny łańcuszek wbijamy się 2. Czyli wbijam się w 2 oczka łańcuszka. Następnie odwracam sobie znowu naszą robótkę i dalej wykonuję mój wzór. Pomijając te 2 oczka, ponieważ ona była tylko tutaj jak gdyby zaczepieniem do naszego dekoltu, dalej będę robiła 15 oczek tym samym sposobem co dekolt, czyli narzut, wbijam się w tylną pętelkę, narzut w tylną pętelkę i przeciągam przez wszystko. Czyli dokładnie tak samo jak robiliśmy ściągacz, tylko tutaj po prostu trudność polegała będzie na tym, że będziemy musieli sobie od razu zaczepiać o nasze właśnie oczko łańcuszka. Czyli tak, znowu dojdę do końca i na końcu oczywiście też przerabiamy tak samo jak przerabialiśmy przy ściągaczu przez całe oczko łańcuszka w ten sposób. I znowu oczko brzegowe, odwracam na moją prawą stronę i dalej wykonuję mój wzór. 15 oczek i znowu spotykamy się przy dekolcie na dole i jestem już na dole i znowu będziemy zahaczać o 2 puste kolejne oczka. Czyli tak, pamiętajmy, że tutaj widać, że tu już było zahaczone, bo jak sobie rozwiniecie to oczko, to tak naprawdę widać, że jest tutaj pęteleczka, więc wyszukujemy pustego oczka, czyli moje jest tutaj i znowu zaczepiam oczkiem ścisłym raz i znowu oczkiem ścisłe w kolejne oczko 2 w ten sposób i znowu odwracam, pomijam te 2 oczka ścisłe i robię ciąg dalszy mojego wzoru. Tak będzie wyglądał właśnie wzór na ściągacz na dekolt. Tak musimy zrobić dookoła, więc też jest jeszcze trochę pracy. Jak ja dojdę już do końca, to pokażę Wam, jak połączyć i co dalej. Ja już przerobiłam sobie dookoła mój ściągacz na dekolt. Tak się prezentuje. Bardzo mi się podoba, tak jak wyszedł. Tu jest właśnie ten mój lekki półłuk z panelu przedniego, natomiast z panelu tylnego nie było półłuku i jest na prosto. Wzór się troszeczkę właśnie ściągnął, więc dekolcik nie jest zbyt duży. Jeżeli chcielibyście go bardziej ściągnąć, można by się wbijać tutaj w 3 oczka. Nie w 2, tylko w 3 i on wtedy bardziej Wam zawęzi ten dekolt. Ja w trakcie pracy przemieniłam sobie na szydełko numer 3, ponieważ zauważyłam, że lepiej mi wzór wychodzi i tak jest stabilniejszy ten wzór, fajniej mi się pracowało, ale pomimo tego jednak polecam zacząć od 2,5, ponieważ właśnie później te warkoczyki nie są takie rozciągnięte na początku, a później sobie przemienić z powrotem na 3. I zatrzymałam się tutaj, w tym miejscu łączenia właśnie. Słuchajcie, w ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, że oczywiście liczba tych oczek dookoła nie jest ważna, czy jest parzysta, czy nieparzysta. Tak naprawdę od tego zależy, jak Wam wyszło. Tutaj nie trzymamy się jakiejś ilości oczek, bo tego w ogóle nie będzie widać. Ważne jest też tak samo przy końcu, że nawet jeżeli wyjdzie Wam ostatnie oczko, z reguły wbijaliśmy się w 2, to wbijcie się tylko w ostatnie. Ważne, żeby w miarę tutaj przy łączeniu nie było zbyt wielkiej dziury, i żeby zakończyć tutaj na razie na górze, na początku, ponieważ będziemy od razu zszywać sobie ten dekolt i żeby on ładnie wyglądał, zaczniemy sobie od tej strony. Tak naprawdę to tak, trzeba będzie wywinąć go na lewej stronie, czyli po prostu złożyć sobie w ten sposób do środka lub po prostu przełożyć całkowicie na lewą stronę, jak Wam wygodniej. I pokażę Wam, co teraz będziemy robić. Czyli tak, ja przyłożyłam sobie do siebie tutaj 2 krawędzie. Tu jest moja lewa strona, w środku mam prawą, w ten sposób. Możecie cały sweterek wywinąć na lewo, jak Wam tak wygodniej. I będę starała się troszeczkę tak zrobić ten szef, żeby był kontynuacją tego wzoru. I tak jak tutaj popatrzycie z tej strony, gdzie zakończyliśmy na górze, biegnie właśnie cały taki łańcuszek i chcę go zachować, żeby był kontynuacją wzoru. Więc tutaj będę się bijać tylko w tą pęteleczkę tylną. Natomiast z tej strony nie mam tu jakiegoś, tu mam cały łańcuszek, a ten mi nie jest w ogóle potrzebny, więc będę zabierała tutaj 2 oczka tego łańcuszka. Już Wam pokazuję. Czyli tak, mamy tą pęteleczkę, ją przełożę sobie tutaj, wyszukam sobie pierwsze oczko łańcuszka. Na początku może być troszeczkę trudno, ale wyszukajcie sobie takie pierwsze oczko, które tutaj
zaczynaliście robótkę. Ważne, żeby było jakoś u góry, w ten sposób, i przełóżcie przez nią tą pętelkę. O, to będzie nasze takie pierwsze łączenie tego dekoldu. Mówię golfu, bo w zasadzie wyszedł taki mini golf. W ten sposób. Następnie, tak jak mówiłam, tu będę zabierała całe oczko, a tu będę zabierała tylko tylną pętelkę. Więc od razu tu zabieram całe oczko, czyli zabieram 2 pętelki, nabieram na szydełko, a tutaj nabieram tylko tą tylną pętelkę. Już pomijam te pierwsze oczka tutaj, ponieważ zahaczyłam o to oczko tą pęteleczkę, więc tylko tu. Następnie znowu pobieram tutaj 2 pętelki. Może być słabo widać, ale mam nadzieję, że słychać. 2 pętelki, a z tej strony zabiorę i też muszę się wpatrzeć, czy już tutaj była zabrana. Ta była zabrana, tylko tą pierwszą, taką ostatnią, najbardziej z tyłu. I znowu przekładam włóczkę i oczko ścisłe. I tak samo cały czas robię do końca. Tu 2, tu jedną. Przerobię i Wam pokażę, jak to wygląda z prawej strony. I ja już sobie przerobiłam mniej więcej tutaj do końca. Zatrzymałam się, żeby Wam pokazać właśnie, że tak naprawdę tego szwu nie ma. Prawie niewidoczne, tutaj leciutkie wkłucia, szydełka, ale tak naprawdę go prawie nie widać. Więc tą metodą wyciągania sobie i patrzenia, jak idzie wzór, możemy bardzo ładnie zakończyć sobie dekolt i w ogóle nie będzie szwu. Oczywiście tutaj na końcu starajmy się popatrzeć, czy tam nie mamy jeszcze jakieś dziurki, czy nam tutaj nic się nie umknęło, i parę razy dowolnie jeszcze możemy się gdzieś tutaj po prostu powkuwać i poprzekładać sobie szydełko. Następnie oczywiście robimy sobie oczko tutaj ścisłe, odcinamy sobie włóczkę i zaciągamy sobie ostatnią pęteleczkę. Wszystkie te oczywiście niteczki trzeba będzie z sobą powiązać i poprzeplatać, pochować. I tym sposobem mamy pięknie tutaj wykończony dekolt, bez dziurki. Słuchajcie, ja w ogóle jak zaczęłam robić ten dekolt, to myślałam, że będzie w zasadzie składane na pół, tak jak Wam pokazywałam, ale na razie się rozmyśliłam, ponieważ bardzo mi się tak podoba i no jeszcze nie wiem, co z nim tak naprawdę zrobię. Jeżeli chodzi o pomysł drugi, to moim drugim pomysłem właśnie było coś takiego, żeby tutaj zagiąć równo i sobie lekko tutaj poprzeszywać w środku. Ale jak na razie zostawiam tak. Na razie podoba mi się w ten sposób, chyba że faktycznie będzie mi przeszkadzało przy szyjce, to skorzystam z tego sposobu. Czyli po prostu wezmę sobie, zagnę mniej więcej w połowie i delikatnie igiełką będę przeplatała dookoła tutaj, żeby nie było tego szwu też widać na prawej stronie. Dzięki temu będę miała coś takiego. Natomiast na razie podoba mi się ta część, więc tak zostawię. To jest po prostu, są 2 opcje, to zależy od Was, jaki wysoki sobie Wy tak naprawdę zrobiliście tutaj ten dekolt. Dobrze, słuchajcie, następny etap to będą rękawki i zaraz się za nie zabierzemy. A jeśli chodzi o rękawki, to ja już przygotowałam sobie pierwszy, żeby pokazać Wam, jak on będzie wyglądał. Jest bardzo podobny do sweterka, ale ma tutaj tak, troszeczkę inny splot właśnie na górze. On jest taki bardziej rozciągliwy, jest bardziej wyraźny, jest taki większy. Te rękawki tutaj takie przy tym sweterku mają być takie bardziej pokaźne. Natomiast ściągacz jest dokładnie taki sam jak w sweterku. Jeśli chodzi o wymiar, to właśnie musicie sobie na siebie nałożyć ten obecnie już troszeczkę zszyty sweter i zobaczyć, dokąd potrzebujecie tutaj, żeby ten rękawek miał, ponieważ po złożeniu właśnie na pół, tu będziemy właśnie wszywać tą część rękawka. Oczywiście zwymiarować też będziecie musieli sami, czyli po prostu jak już pokażę Wam, jak robić wzór, trzeba przerobić próbeczkę i zobaczyć właśnie, jak Wam wychodzi. Ja również założyłam na siebie ten sweterek i zobaczyłam, ile potrzebuję centymetrów tutaj aż do końca i mi wyszło, że około 50 centymetrów tu mi brakuje przy tym sweterku i dlatego też taki sam mniej więcej zrobiłam rękawek. Więc zaraz Wam pokażę już, jak wygląda wzór. Żeby uzyskać rękawek na długość 150 cm, muszę nabrać 130 oczek. Tak mi wyszło z moich obliczeń, gdzie również te 30 przeznaczam sobie tutaj na ściągacz. Taki duży mi się podoba, więc postanowiłam, że będzie taki sam.
I pozostałe 100 oczek to jest właśnie ten wzór. Wzór jest dwustronny, ale pamiętajcie, że on zawsze z jednej strony układa się tutaj w taką miodełkę do góry, natomiast tutaj na dół, więc pilnujcie sobie tego, żeby dobrze zszyć 2 rękawki. No i oczywiście ewentualnie chować łączenia nitek na lewej stronie. Więc ja zawsze sobie zaznaczam, żebym po prostu nie musiała później szukać i patrzeć, który jest prawy, który lewy. Dobrze, czyli zaczniemy od nabrania sobie odpowiedniej ilości oczek. Ja będę nabierała 130 oczek, czyli pętelka podstawowa. I tutaj również na początku użyję mniejszego szydełka, 2,5 mm, ponieważ, tak jak mówiłam, zauważyłam, że ten łańcuszek wtedy nie jest taki rozciągnięty i fajnie się później ta krawędź układa. Natomiast w trakcie przerobienia już pierwszego rzędu zamienię sobie na trójeczkę, czyli nabieram oczka. Raz, 2, 3. I mam już nabrane moje 130 oczek i dodatkowe pierwsze jeszcze brzegowe. I teraz znowu robię dokładnie tak samo, jak robiliśmy przy panelu, czyli po prostu będę się wbijała w tylną pętelkę i robiła najpierw ściągacz, pomijając pierwsze oczko brzegowe, czyli muszę wykonać 30 takich oczek ścisłych z narzutem. W ten sposób, wbijając się właśnie w tylną pęteleczkę i przekładając. I jak wykonam 30, to będzie właśnie zmiana wzoru i przerobiłam sobie już 30 tutaj oczek na mój właśnie ściągacz i teraz będę robiła tą część wzoru. Dalej mam szydełko 2,5 mm i teraz robię zwykłe półsłupki nawijane. Tutaj ten pierwszy łańcuszek jest taki sam zawsze początkowy, czyli po prostu wbijamy się, robimy narzut, znowu narzut i przekładamy przez 3. I tak robimy do końca, czyli półsłupki nawijane. I już mam przerobiony mój cały pierwszy taki łańcuszek i tutaj właśnie zamienię sobie szydełko już na większe, na trójeczkę i będziemy robić już wzorek, czyli po prostu to jest wzorek bardzo prosty, na pewno już jak szydełkujecie to wiecie jak to robić, czyli robimy zwykłe półsłupki nawijane tutaj w tylną pęteleczkę, w tą. I tak robimy przez cały czas do momentu, aż dojdziemy do ściągacza. Tutaj są półsłupki nawijane w tylną pętelkę, a przy ściągaczu są oczka ścisłe nawijane w tylną pętelkę. I cały czas wzór jest taki sam, zarówno właśnie z prawej, jak i z lewej strony, więc bardzo szybko się, tak można powiedzieć, maszynowo robi. Człowiek nie musi się jakoś zastanawiać, gdzie jest na której stronie, więc rękawki naprawdę pójdą szybciutko. W ten sposób. Tutaj jeszcze kilka właśnie przerobię z Wami, czyli w tylną pęteleczkę, w ten sposób. I znowu dojdę tutaj do mojego znacznika i pokażę to przejście. I tutaj jestem już przy moim znaczniku, czyli sobie go wypinam i robię już tutaj ściągacz, czyli oczka ścisłe nawijane i oczywiście znowu sobie zaznaczam, żeby było mi prosto. I dalej. Narzut, oczko ścisłe, narzut, przekładamy i przekładamy przez wszystkie. I to jest, słuchajcie, wszystko tak naprawdę, ponieważ tą samą czynność musimy wykonać i z prawej i z lewej, aż do momentu, kiedy osiągniemy odpowiednią długość naszego rękawka, znaczy w zasadzie szerokość, cały czas robiąc po prostu tak samo. Czyli ja przerobię jeszcze jeden ten rękaw, zrobię drugi i pokażę Wam, jak będziemy wszywać do sweterka. Słuchajcie, ja już skończyłam swoje rękawki, nareszcie przyszedł czas na zszycie sweterka. Oczywiście jedną stronę już zszyłam, żeby Wam pokazać, jak to będzie właśnie się prezentowało. Tutaj u mnie jest rękawek już przyszyty. Jeszcze pozostaje mi tutaj pochować niteczki, jeszcze tam zobaczyć, czy gdzieś właśnie potrzeba zszyć dziurki. Natomiast całość już jest prawie tutaj gotowa. Brzegi również zszyte, pozostaje pochować niteczki. Jeśli chodzi właśnie o doszywanie rękawka, chciałam Wam pokazać, jak będziemy to robić, natomiast, tak jak mówię, technika jest w zasadzie dowolna, nie mam tutaj jakiejś ulubionej, czasami zszywam z szydełkiem, czasami igłą, jak mi jest wygodnie. Słuchajcie, trzeba po prostu rozłożyć sobie sweterek w ten sposób i przyłożyć do sweterka ten nasz rękawek. Jeżeli zszywacie na lewej stronie, to pamiętajcie, żeby wszystko było rozłożone na lewej stronie, żeby faktycznie nic nam się tutaj nie pozamieniało. Czyli po prostu przykładamy sobie w ten sposób
w zależności ile sobie tutaj zostawiliście, jak szeroko. I trzeba albo na lewej stronie podszywać igiełką tu w ten sposób wzdłuż, albo po prostu również szydełkiem, jak wolicie, jak Wam jest wygodniej. Natomiast pamiętajcie, że trzeba sobie tutaj zarówno z tej strony, jak i z tej strony wyznaczyć taką samą liczbę oczek. Ja to robię na oczkach, ponieważ wtedy wiem, że mam równo. Co prawda mój ten pierwszy łańcuszek był dosyć duży, ja go nie zmieniałam. Jeżeli Wy zrobiliście mniejszym szydełkiem, to na pewno będziecie mieć tutaj lepiej, więc ja muszę troszeczkę tutaj pokombinować, żeby to właśnie wszystko ładnie się zeszło, ale tak jak widzicie, udało mi się, z tamtej strony już jest ładnie rękaw wszyty. Czyli tak, wszywamy najpierw rękaw, może być tak jak mówię na lewej stronie, a jeżeli już zszyjecie rękaw, to również na lewej stronie, jak już będziemy mieć ten rękawek, w ten sposób, to zaczynamy zszywać cały sweterek. I też tutaj chciałam Wam pokazać, ja już wielokrotnie pokazywałam na różnych moich filmikach, stąd nie chcę wiele się powtarzać i tworzyć długich filmików, ale kiedy mam taki łańcuszek piękny z tej strony, to ja po prostu łączę ze sobą te dwa łańcuszki, te dwa oczka tutaj z każdego brzegu i robię po prostu oczkami ścisłymi, cały czas przeplatając. Mam nadzieję, że oglądacie moje filmiki i już wiecie, jak to zrobić. Oczywiście dowolna jest też również technika zszywania igiełką. To jest wszystko, zależy od Was, jak lubicie zszywać sweterki. No i w zasadzie po zszyciu tego sweterka już wszystko mamy gotowe. Wystarczy tego sweter na siebie nałożyć, zobaczyć, czy wszystko ewentualnie jest dobrze zszyte, czy nie ma dziurek i cieszyć się kolejną naszą robótką. Ja Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście ze mną ten filmik. Mam nadzieję, że się podoba Wam sweterek i że zobaczymy się na następnym filmiku. Także dziękuję i do zobaczenia.